Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Jak widać za oknem bardzo słonecznie, bardzo ciepło. Środek maja, ale te noce to ciągle nas zaskakują. Dzisiaj było 3 stopnie tylko. Prawie że przymrozki. W środku maja. Co tu się dzieje? Ale zostawmy tą pogodę chłodną nocą, cieplutką w dzień z boku, a zajmijmy się tym, co mam tutaj. Mam tutaj 1,4 kg karkówki. Trochę za dużo, bo będę to robił w szynkowarze, a tutaj przy odrobinie szczęścia wejdzie mi 1,2 kg. Szynkowar o fabrycznym oznaczeniu 1,5. Wiadomo, że mieści około 1,1, maksymalnie 1,2 kg. Więcej ciężko tam upchać. Więc zacznę od tego, że taki większy plaster karkówki odkroję i do takiego plastra zawsze się jakieś zastosowanie znajdzie, prawda? A resztę karkówki pokroję w drobną kostkę, taką około centymetra. No nikt tego mierzył nie będzie, ale tak mniej więcej całość nożem pokroję. Nie będę tego mielił, tylko kroił. Marzy mi się taka mozaika, dość charakterystyczna, w miarę drobna, dlatego mówię o centymetrze. Im mniejsze kawałki, tym bardziej spójna będzie ta wędlina wykonana w szynkowarze, a im większe kawałki, tym o tą spójność będzie trudniej. Aczkolwiek jakby się zrobiło 2 czy 3 cm, to na pewno ze spójnością problemu nie będzie. Charakterystyczna, bo karkówka sama jako taka to jest mięso o dość intensywnym smaku i o dość intensywnym aromacie. Dodam tutaj sól zwykłą i peklującą, pół na pół, łącznie 17-18 gramów, więcej nie należy dawać, a jak ktoś nie lubi, ma bardzo niski poziom zapotrzebowania na sól, to może to jeszcze ograniczyć. Dodatkowo mam po 2 łyżeczki suszonej cebulki i czosnku niedźwiedziego. Liczę na to, że te kawałki się troszeczkę w tym obtoczą i będę granicę tej mozaiki lepiej widział. Dla charakteru mam jeszcze łyżeczkę pieprzu, pół łyżeczki płatków chili. Nie za dużo, żeby za bardzo ostre nie było, bo te płatki są dość szaleńczo pikantne. I 1 łyżeczkę czarnej gorczycy. Czarna gorczyca to wiadomo smak musztardy, a w przypadku czarnej to jeszcze z taką trochę chrzanową nutą. Powinno to wszystko bardzo intensywnie smakować i bardzo atrakcyjnie wyglądać. Dzisiaj skroję, przyprawię, wymieszam, włożę do szynkowara i wstawię do lodówki. Jutro się będę zajmował parzeniem. Wystarczy gadania, czas się brać za robotę. Karkówka, jak widać, taka całkiem. Trochę tłuszczyku, trochę mięsa. Tak jak powiedziałem, 1 plaster odkroję, a resztę w kostkę. A, nie przygotowałem sobie jeszcze jakiegoś naczynia, ale to za chwilę. Odkładam nadmiar i resztę kroję nożem w kostkę. Dodaję przyprawę i mieszam. Teraz kładuję wszystko do szynkowara i warstwami ubijam. Zamykam szynkowar i wstawiam go do lodówki. Dzień następny. Używam szynkowara z płaszczem wodnym. Nalewam do płaszcza wodę. Znak pokazuje ile. Kuchenka indukcyjna to łatwość regulowania mocy grzania.
Wstawiam do płaszcza szynkowar i instaluję termometry kontrolne. Szynkowar z lodówki, więc widać na termometrze, że temperatura spada. Ale temperatura wody w płaszczu wodnym zaczyna rosnąć. Na początku to nie ma widocznego wpływu na temperaturę mięsa, ale z czasem i ta zacznie wzrastać. W razie potrzeby należy regulować moc grzania. Na małym termometrze należy utrzymać strzałkę w czerwonym polu, a temperaturę mięsa doprowadzić do 70 stopni Celsjusza. Wykonując obróbkę cieplną bez termometru w środku, a mając szynkowar wyjęty z lodówki, czas parzenia to około 2 godziny i 20 minut. Koniec. Wyjmuję termometry i szynkowar. Otwieram go i wyjmuję sprężynę. Mięso wchłonie trochę otaczających go soków. Pozostawiam tak na 30 minut. Niech mięso powoli stygnie i dochodzi. Potem chłodzę w chłodnej wodzie i kilka godzin w lodówce. Dzień następny. Wyjmuję wędlinę. Zgarniam galaretkę z zewnątrz. Szkoda ją zmarnować. Ta wędlina od wczoraj, od parzenia, już bardzo dużo obiecywała. Ten aromat cebulki, odkąd mięso w szynkowarze zaczęło mieć taką wyższą temperaturę, tam na poziomie 60 stopni, to tak pachniało w całej kuchni, że do dzisiaj mam pobudzony apetyt. Pachnie świetnie. Smakuje też. Wędlinka, jak widać, spójna. Nawet tutaj mam wtrącenie galaretki w środku. Galaretka na zewnątrz też dość sporo. Wyrazista, dość wyrazista wędlinka. No ale ten aromat. Normalna cebula ma ostry, bardzo wyrazisty aromat i smak. Nawet taka płukana, ale suszona cebulka. Zwłaszcza jak jeszcze była wcześniej lekko podprażona, to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego. Jakie to jest dobre. Coś pięknego. Zaraz parę plasterków na talerz włożę. Pokroję sobie w kawałeczki jakąś paprykę, tam mam przygotowaną i będę miał śniadanko mistrzów. Coś pięknego. Jak to smakuje. Głodny jestem, ja wiem. Jestem głodny, to wzmaga odczucia, ale myślę, że
tą pracą, którą włożyłem w wykonanie tej wędliny, zasłużyłem sobie na tą radość jej konsumowania, którą mam w tej chwili. Jak się podobało, zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co o takiej wędlince myślicie i szynkowar, powtarzam, szynkowar najbardziej uniwersalne narzędzie w kuchni. Dla tych, którzy nie mają możliwości wędzenia albo też nie lubią wędzonych wędlin, wędliny parzone z szynkowara, lżejsze dla żołądka i o nieograniczonej ilości smaków. Tylko wyobraźnia Was ogranicza. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.